W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń poinformujemy o dodaniu sieci Kronos do Ledger Live. Wspomnimy o bardzo szybkim zamknięciu IO na Kanga Exchange oraz opowiemy o zbliżającej się aukcji tokenów TGLP NFT Crypto Mayhem. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, a my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Projekt Lisk pojawił się w niemieckim raporcie blockchain CVVC. Raport zawiera gruntowne spostrzeżenia dotyczące statusu globalnego, europejskiego i niemieckiego wobec finansowania blockchain. Sieć Kronos obsługiwana przez Crypto.com jest dostępna w Ledger Live. Użytkownicy już teraz mogą zarządzać swoimi tokenami CRO za pośrednictwem łańcucha bloków Kronos za pomocą Ledgera. Sieć Phantom do listy obsługiwanych sieci dodaje sieć Ethereum oraz Polygon. Phantom został założony z zamiarem implementacji technologii multi-chain. Zespół Phantom od miesięcy ciężko pracował nad stworzeniem portfela, który sprawi, że świat Web3 będzie bardziej spójny zarówno dla użytkowników, jak i programistów. Dzięki współpracy z projektem Polygon, Phantom może zaoferować najwyższej klasy obsługę portfela dla szybko rosnącej branży NFT, gier i aplikacji. Yoget we współpracy z Heber Foundation wydało pakiet Hedera Ledger na platformie Yoget DX. Takie działanie umożliwi opracowywanie dApps wykorzystujących sieć Hedera. Avalanche przypomina, że aplikacja Core ułatwia łączenie i wymianę zasobów, wyświetlanie NFT i zarządzanie kontami w wielu sieciach i podsieciach. Rozszerzenie Core możecie bezpłatnie pobrać na stronie extension.core.app. Aliten udostępniło przypomnienie na swoim Twitterze, a mianowicie jeśli posiadacie stronę internetową lub firmę Web3 oraz chcecie zapewnić swoim użytkownikom możliwość wymiany kryptowalut, zapoznacie się z Aliten Gateway. Aliten Gateway to system stworzony do szybkich, bezpiecznych i intuicyjnych zakupów kryptowalut. Rozwiązanie Aliten można zintegrować z dowolną stroną internetową. Z okazji ostatniego meczu fazy grupowej reprezentacji Argentyny z Polską, BitGet ogłasza konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, ile goli w tym meczu zdobędzie Leo Messi. Szczęśliwcy, którzy wskażą właściwą liczbę bramek, zdobędą nagrody w postaci USDT. Ponadto osoba, która wskaże poprawną ilość bramek, jako pierwsza wygra również ekskluzywną koszulkę Messiego. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie, a my osobiście liczymy, że Leo Messi w dzisiejszym meczu nie zdobędzie żadnego gola. FanFest stała się najnowszą firmą, która została włączona do Chiliz Chain 2.0. FanFest jest liderem w dziedzinie rozrywki sportowej na żywo. Diverse i Chainlink Labs współpracują, aby pomóc odblokować nowe przypadki użycia i ulepszyć doświadczenia użytkowników dla klientów Diverse. W artykule załączonym do tweeta została opisana strategiczna współpraca z Diverse. Tezos India nawiązuje współpracę z Revise. Revise jest platformą do zarządzania NFT i łączenia ich z rzeczywistymi danymi oraz nadawania im dynamiki. Moonbeam Network informuje o swojej pomocy w uruchomieniu Polkadot Alliance. Polkadot Alliance to sieciowy kolektyw zespołów zorganizowanych w celu ochrony marki Polkadot, uznania współpracowników oraz przestrzegania wspólnotowego kodeksu etycznego. Kanga zamknęła swoje IO w 4 minuty. Musimy przyznać, że ten wynik w obecnej sytuacji na rynku robi wrażenie. Kanga dziękuję swojej społeczności za wsparcie oraz za obecność, a inwestorom oczywiście za zaufanie. Nowa funkcja Swap Impera została dodana na Pera Wallet. Funkcja Swap Impera zostanie podstawową funkcjonalnością dla wielu użytkowników Algorand. Więcej o współpracy Tinyman z Pera Wallet przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Xandr ogłasza nawiązanie partnerstwa z MetaForest. MetaForest to pierwszy międzyłańcuchowy projekt Realverse z mechaniką Do and Earn. Już 13 grudnia o godzinie 14 czasu polskiego odbędzie się premiera Early Access Tableau Shootera stworzonego przez Crypto Mayhem. Więcej szczegółów odnośnie startu tej gry przeczytacie w najnowszym artykule na Medium Crypto Mayhem. Tencent zapowiada nową kolekcję TGLP NFT związaną z projektem Crypto Mayhem. Do sprzedaży trafi 100 ekskluzywnych NFT z podwójną użytecznością. Tokeny NFT zapewnią dożywotni dostęp do TGLP oraz będą miały dodatkową użyteczność w grze stworzoną przez Crypto Mayhem. Aukcje sprzedażowe tokenów TGLP rozpoczną się 3 grudnia. Licytacje zostaną przeprowadzone w tokenach Tencent lub Tencent X. Osoby zainteresowane większą ilością szczegółów odsyłamy na stronę Tencent. W ramach tworzenia nowej wersji stakingu Binance nawiązała współpracę z Injective. Ta integracja pozwala klientom instytucjonalnym Binance Custody na zarabianie na swoich tokenach ING, przechowywanych w ich bezpiecznym portfelu kwalifikowanym. Dyrektor Banku Brazylii Roberto Campos Neto przedstawił szczegóły na temat kluczowej roli CBDC w przyszłości finansów osobistych. Neto zaprezentował koncepcję otwartych finansów przy aplikacji, która była zintegrowana z siecią płatniczą Pix.
Pomysł Banku Brazylijskiego zakłada integrację CBDC z tradycyjnymi, jak i zdecentralizowanymi strukturami finansowymi oraz instytucjami obsługującymi ten rodzaj aktywów. Zaprezentowana aplikacja ma umożliwić użytkownikom przechowywanie w specjalnym cyfrowym portfelu stablecoinów oraz CBDC. Mimo iż koncepcja brazylijskiego banku odnośnie cyfrowych finansów od dłuższego czasu się rozrasta i projekt powoli posuwa się do przodu, to instytucja nie podała przybliżonej daty jej ukończenia. Bank centralny i współpracujące organizacje wciąż bowiem testują różne implementacje oraz funkcje, jakie miałoby nowe aktywo. Jednakże Campos na to zapowiedział, że waluta będzie stanowić pomost ze światem zdecentralizowanych finansów, a jego kraj dąży do cyfryzacji monetarnej. BlockFi, czyli kryptowalutowy pożyczkodawca oraz firma świadcząca usługi finansowe, składa wniosek o upadłość. Fundamenty BlockFi pozostawały mocno odszarpnięte już od wiosny tego roku. Było to pokłosie katastrofy wywołanej przez załamanie się ekosystemu Terra, w wyniku której cały rynek kryptowalut został mocno osłabiony i nastała na nim bessa. Wtedy to właśnie giełda kryptowalut FTX nawiązała z BlockFi porozumienie, na podstawie którego zaproponowała dotkniętej kryzysem firmie linię kredytową w wysokości $400 milionów. Kwota ta, jak powiedział dyrektor naczelny BlockFi, Zach Price, umożliwi im dostęp do kapitału, który jeszcze bardziej wzmocni ich bilans. Umowa gwarantowała również giełdzie FTX możliwość zakupu firmy BlockFi. Ta umowa związała jednak mocno BlockFi finansowo z FTX. Co za tym idzie, stabilność firmy została w listopadzie wystawiona na ogromną próbę. Po pojawieniu się serii doniesień na temat błędów korporacyjnych oraz podejrzanego zarządzania firmą przez ówczesnego dyrektora generalnego giełdy, czyli Sama Bankmana-Frieda. Kilka dni po tym, jak FTX ogłosiło swoją upadłość, BlockFi zawiesiło wypłaty środków swoich klientów, powołując się na znaczną ekspozycję na FTX, w tym niewykorzystane kwoty pochodzące właśnie z linii kredytowej oraz sporą ilość środków przechowywanych na platformie do obrotu kryptowalutami. Finalnie BlockFi przekazało informację o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11. W oświadczeniu BlockFi informuje, że jest w posiadaniu kapitału opiewającego na kwotę $256,9 miliona. Firma złożyła wnioski o wypłatę wynagrodzeń pracowników i kontynuowanie świadczeń pracowniczych bez zakłóceń. Zadeklarowano również ustanowienie planu zatrzymania kluczowych pracowników w celu umożliwienia firmie działalności. Bankructwo BlockFi nie jest pierwszym odnotowanym przypadkiem w tym roku, jeśli chodzi o kryptowalutowych pożyczkodawców. Po katastrofie ekosystemu Terra, Celsius Network oraz Voyager Digital również złożyły wnioski o upadłość. Minął miesiąc, odkąd Elon Musk przejął Twittera. W międzyczasie odbyła się już duża runda zwolnień. Stanowiska straciła połowa pracowników. W dodatku pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat planów Muska dotyczących platformy. Musk podzielił się slajdami swojej pierwszej poważnej prezentacji biznesowej, w której przedstawił obraz Twittera 2.0. Musk nakreślił też obraz ostatnich wyników Twittera od czasu przejęcia przez niego firmy. Dla przykładu Twitter osiągnął rekordową liczbę nowych użytkowników i aktywnych minut, które w zeszłym tygodniu wzrosły odpowiednio o 86% i 30% w porównaniu z tym samym 7-dniowym okresem w 2021 roku. W swoich planach nowy CEO Twittera wymienił m.in. reklamę jako rozrywkę, wideo, szyfrowanie demów, ponowne uruchomienie Blue Verified oraz dodanie płatności. Dzięki ponownemu uruchomieniu Blue Verified użytkownicy mogą podać się do weryfikacji za opłatą $8 miesięcznie, co powinno rozwiązać problem spamu. Słowo płatności zawarte na ostatnim udostępnionym slajdzie prezentacji jest bardzo ważnym i ciekawym punktem. Wcześniej pojawiły się informacje, że Twitter zarejestrował się jako firma płatnicza w amerykańskim FinCEN. Dzięki temu mógłby zarządzać środkami i przetwarzać płatności dla klientów. Elon Musk nie wspomniał o Dogecoinie. Po raz kolejny zdołał jednak udowodnić wpływ, jaki ma na kurs tej waluty. Inwestorzy mają bowiem nadzieję na integrację Dogecoina z opcjami płatności Twittera. Do tej pory nie wspomniano o implementacji kryptowalut, więc integracja Dogecoina lub ewentualnie Bitcoina za pośrednictwem Lightning Network pozostaje czystą spekulacją. Spekulacje te spowodowały gwałtowny wzrost ceny Dogecoina. Według danych CoinGecko cena tej kryptowaluty wzrosła 19,4% w ciągu kilku godzin po tym, jak Elon Musk podzielił się prezentacją. Ethereum może poradzić sobie lepiej niż Bitcoin podczas kolejnej korekty cenowej. Z takiego założenia wyszedł znany analityk Bloomberga Mike Malone. Cetek ten uważa, że przy następnym krachu na rynku kurs Bitcoina zanurkuje głębiej, podczas gdy Ethereum utrzyma się w okolicy silnego poziomu wsparcia na swoim wykresie. W opinii Mike'a Malona wartość Bitcoina zmaleje jeszcze o 38% w stosunku do aktualnej ceny. Zdaniem tego analityka dużo lepiej przy następnej korekcie poradzi sobie Ethereum. Malone zakłada, że kurs Ethereum nie spadnie poniżej wartości $1,000 za token. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!